Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj chciałem skupić się jeszcze raz troszeczkę na OPC. Kiedyś o tym robiliśmy już taki dosyć szeroki film, jednak chciałem Wam to jeszcze bardziej troszeczkę wytłumaczyć, ponieważ jest to naprawdę niesamowita rzecz, która naprawdę niesie wiele korzyści ze sobą i jest po prostu rozchwytywana. Szczególnie w Niemczech bardzo mocno nagłośnił to Robert Franz. On nawet książkę tam chyba napisał na ten temat, właściwie nie chyba, tylko na pewno ją napisał, która też bardzo wiele informacji wnosi do tego tematu i naprawdę jest niesamowita ta sama substancja. Przede wszystkim co to jest OPC, ponieważ OPC to jest skrót. Odnosi się tutaj do tego, że jest to ekstrakt z pestek winogron, ale moi drodzy, ekstrakt, nie zmielona pestka, ponieważ jest wiele sklepów, którzy próbują zarobić na tym i po prostu sprzedają Wam zmieloną pestkę winogron. To można sobie w buty wsadzić, ponieważ to praktycznie nie wnosi nic do naszego organizmu, minimalne, małe ilości, ponieważ chodzi tutaj o ekstrakt. To są te czerwone punkciki, które są na pestkach winogron. Te są wtedy po prostu myte w takich specjalnych myjkach i ten cały właśnie proszek, te czerwone punkciki opadają na dół i to jest ta substancja, która nam jest potrzebna. Jakie to ma przede wszystkim działanie? Ponieważ chcę Wam to przybliżyć, ponieważ to jest wielka pomoc tutaj dla naszego organizmu. Jeżeli się borykamy z różnymi rzeczami, może nam to tutaj pomóc, żeby to po prostu wszystko usprawnić, to całe działanie naszego organizmu przede wszystkim. A więc przede wszystkim numer 1, co to jest? To jest działanie przeciwutleniające. Moi drodzy, my mamy bardzo dużo różnych utleniaczy. Przez na przykład stres nam się robią różne utleniacze w organizmie, które po prostu uszkadzają przeróżne rzeczy w naszym organizmie. Wystawienie się na promieniowanie, na przykład jakaś praca przy komputerach, przy laptopach, tego typu rzeczy, przy masztach jakieś, jeżeli jakieś mamy w domu. To wszystko cały czas nam produkuje utleniacze. I te utleniacze niestety, ale szkodzą naszemu organizmowi, przyspieszają starzenie i przede wszystkim również wpędzają nas w choroby. Ponieważ gdy dana rzecz osłabnie, no to wtedy łatwiej może się jakaś choroba rozwinąć. Także przede wszystkim OPC jest przeciwutleniaczem. Jest w synergii z witaminą C, czyli jeżeli bierzemy OPC, powinniśmy wziąć też i witaminę C, ponieważ te dwie rzeczy współpracują ze sobą razem, wzmacniają swoje działanie natychmiastowo i wielokrotnie. Czyli biorąc OPC z witaminą C, jego działanie zwiększasz ileś tam razy super ekstra jeszcze dodatkowo, niż byś wziął tylko same OPC czy samą witaminę C. Także te dwie rzeczy bardzo się lubią. Jeżeli je suplementujesz, to powinno się je razem w tym samym momencie brać, ponieważ wtedy masz z tego największe korzyści. Co dalej? Przede wszystkim numer 1 to jest poprawia krążenie. Zwiększa się tutaj ukrwienie przeróżnych naczynek krwionośnych, które normalnie mają problem, ponieważ im naczynko krwionośne jest mniejsze, tym trudniej jest tam krwi się dostać. Także są to takie rzeczy, które wtedy są mniej odżywione w naszym organizmie, ponieważ mniej krwi tam dochodzi, są słabo ukrwione, się to mówi. To są na przykład kości i tak dalej, zęby, tego typu rzeczy, które mają właśnie problemy z tym. Po OPC zwiększa się właśnie przepływ krwi, lepiej ta krew dopływa do tego miejsca, czyli co? Lepiej odżywia nasze komórki, dostarcza im więcej minerałów, witamin przede wszystkim, poprawia oczyszczanie się tych komórek, ponieważ te komórki, w których dopływ krwi jest bardzo słaby, mają problem z oczyszczeniem się z toksyn, ponieważ również to tam wszystko działa. Czyli jeżeli po prostu ta krew lepiej tam do tego miejsca dopływa, to również mamy lepszy detoks. Także to jest jedna rzecz. Również u osób, które mają za gęstą krew, jak to się często mówi, z jakichś tam różnych przyczyn to występuje. Niekiedy jest to też i na przykład za mało wody wypicie, krew również gęstnieje przez to.
Wtedy pomaga również OPC tutaj właśnie przy tym, żeby ta krew była bardziej płynna i przez to też się zwiększa właśnie to ukrwienie tego całego organizmu, tych wszystkich miejsc trudno dostępnych. Także to jest też taki kolejny bonus tego wszystkiego. Również, jak to mówił Robert Franz, zaleca się to ludziom, którzy podróżują samolotem na przykład, ponieważ tam bardzo często przez długie siedzenie w jednym miejscu bez ruchu i ktoś ma za gęstą krew, dochodziło do różnych takich właśnie zatworów krwi gdzieś w organizmie, no i później były problemy. I tutaj właśnie on to też zalecał ludziom, żeby to po prostu brali, jeżeli podróżują samolotem. Kolejna fajna rzecz tego to jest na przykład, kiedy jesteśmy wystawieni na promieniowanie. Załóżmy, musimy sobie zrobić jakieś prześwietlenie, czyli będziemy wystawieni chwilowo na promieniowanie tutaj i co wtedy? No, nasz organizm ma problem z tym. Ponieważ no, jednak jest to dawka minimalna, ale jednak może dojść do jakichś problemów. Przykładem tutaj tego są na przykład prześwietlenia dentystyczne, te takie typowe, które się robi 3D, gdzie się tutaj to tak trzyma i tu ci się fajnie taki skan robi całych zębów. Dochodziło tutaj do przypadków, gdy zostały uszkodzone ślinianki przez taki rentgen. I co się wtedy działo? Było mniej śliny produkowane. Ci ludzie bardzo często skarżyli się na suchość w ustach, suchość gardła cały czas i tak dalej, i tak dalej. Później były problemy w przełykaniu, ponieważ jak jest mniej śliny, to się źle łyka, gardło ci zasycha, cały czas musisz kaszleć, tego typu rzeczy. To występuje no, dość często czasem nawet, że właśnie tutaj te ślinianki przez te prześwietlenie ucierpią. Dlatego OPC również pomaga tutaj właśnie jak gdyby zabezpieczać się przed tym szkodliwym skutkiem tych promieni prześwietlających rentgenowskich, czyli on zabezpiecza nasze komórki, żeby one to bezpiecznie mogły przetrwać. To się też może tyczyć tomografów, tego typu rzeczy. To tutaj bardzo, bardzo fajnie to tutaj pomaga nam na to. Następnie mamy choroby krążenia, przeróżne. Mamy wiele różnych chorób krążenia, chorób serca i tak dalej, które no niestety dotykają bardzo, bardzo wielu ludzi. I tutaj również zauważono, że to pomaga tutaj, ponieważ, no, tak jak mówiłem, ta krew lepiej przepływa, serce nie musi tak mocno pracować i lepiej jest ta krew dostarczana, te wszystkie składniki odżywcze są lepiej dostarczane i ten cały układ krwionośny lepiej funkcjonuje. Jak już przy tym jesteśmy, to bardzo często zauważono i potwierdzono to nawet, jak już się nie mylę, w niektórych badaniach, że pomagało to obniżyć ciśnienie krwi. U osób, które miały problemy z zbyt wysokim ciśnieniem krwi, jakoś nagle po OPC zauważono, że to ciśnienie zaczęło się normalizować. To jest taka ciekawostka jeszcze. Następnie mamy choroby autoimmunologiczne. Bardzo, bardzo szerokie dzisiaj. Są przeróżne. To już jest taka szeroka paleta tego wszystkiego, że czasem można się pogubić w tym. To są po prostu choroby, w których organizm sam na siebie jest wrogiem, jak gdyby, i po prostu sam siebie tam coś tam sobie robi, szkodzi i tak dalej, i tak dalej. Tak to prosto ujmując. Na przykład łuszczyca, egzema, jakieś tam tarczycą, różne, przeróżne są na przykład. Tego jest naprawdę bardzo duża ilość. I co tutaj się dzieje? Pomaga nam to przede wszystkim hamować zapalenia w organizmie. To też potwierdzono już gdzieś jakimiś badaniami, że właśnie OPC hamuje zapalenia w organizmie, wycisza je, tak to może powiem. Czyli nie mamy tyle zapaleń, a zapalenia są jednym z takich właśnie przyczyn też autoimmunologii. Także automatycznie pomaga to tutaj. Następnie działa jeszcze dodatkowo antybakteryjnie, czyli również jeżeli jest to jakiś problem bakteryjny, to również to tutaj nam pomaga, żeby to wyciszyć. Również poprawia pracę całego układu odpornościowego. Także to też tutaj zauważono na to. I przede wszystkim jedna taka fajna rzecz, to tutaj zbadano na myszach niestety, także znowu myszy miały tę złą kartę, wyciągły i sprawdzono to na nich, a mianowicie sprawdzono działanie na grzyby.
czyli jakieś tam choroby grzybicze, które się trafiają i wzięto akurat bardzo fajnie Candidę. No Candida nam jest potrzebna, ponieważ my się przejadamy codziennie cukrem i gdyby tej Candidy nie było, to by już nas nie było, bo by nas ten cukier po prostu zniszczył totalnie. Także ta Candida zjada ten nadmiar cukru, powinniśmy jej być wdzięczni za to, ale to my sobie sami jesteśmy winni, ponieważ jak my tego cukru zjemy za dużo i też węglowodanów się to tyczy, czyli zboża i tak dalej, o czym mówię już od kilku lat non-stop, jak papuga powtarzam, to wtedy ta Candida się rozrasta i co? Nie byłoby tutaj nic takiego złego w tym, gdyby nie to, że ta Candida, no niestety, ale również uszkadza nam śluzówki jelit, przez co powstaje nieszczelne jelito i dodatkowo produkuje jeszcze toksyny, które później niestety, ale wchodzą do naszego organizmu i tworzą masę różnych problemów i też właśnie są przyczyną autoimmunologii. I tutaj zauważono, że właśnie OPC pomagało zminimalizować tą Candydę, czyli jak gdyby ją tam likwiduje troszeczkę. Ale ja tutaj przestrzegam przed tym, że tutaj trzeba zmienić tą dietę. Bo jak zmniejszymy sobie Candidę, a będziemy dalej wcinać tyle samo cukru i węglowodanów co wcześniej, to nie będzie to zbyt ciekawa opcja. Także miejcie to na uwadze, ponieważ wtedy już ta Candida was nie będzie tak chronić przed tym cukrem. I tutaj będą takie wahania insuliny, że szkoda gadać. Będzie nieciekawie. Co jeszcze zauważono? Zauważono przede wszystkim korzystny wpływ na nerki i na wątrobę. Ponieważ tutaj również lepiej to wszystko zaczyna pracować, jeżeli po prostu mamy OPC w diecie. Kolejną rzeczą to jest nasza skóra, moi drodzy. Bardzo często kobiety tutaj mają problemy, jakieś zmarszczki, nie wiadomo co jeszcze. Szukają przeróżnych metod, jak się tego pozbyć, cudownych kremów za ileś tam masę różnych pieniędzy, nie wiadomo czego jeszcze, gdzie przeważnie jest cała taka paleta chemii w środku i jeszcze więcej to szkody robi niż pożytku. A moi drodzy, wystarczy po prostu odżywić naszą skórę, a w tym pomaga właśnie OPC. Ponieważ OPC zwiększa, tak jak mówiłem, ten dopływ krwi do skóry, ale również jest przeciwutleniaczem, który chroni komórki skóry przed uszkodzeniem przez właśnie utleniacze. I w tym momencie, kiedy te komórki skóry są chronione, to one są całkowicie tak, jak powinny być. Nie tracą swoich właściwości. Kolagen jest w dobrych opcjach, ponieważ też witamina C pomaga tutaj w syntezie kolagenu. Czyli nasza skóra jest bardziej taka żywa. Nie pojawiają się takie głębokie zmarszczki na skórze, ponieważ cały czas jest ten przeciwutleniacz, który chroni właśnie tą skórę przed tymi utleniaczami i ona się tak szybko nie starzeje, czyli dłużej pozostajemy młodzi, jednym słowem. Następnie, co zauważono, jeszcze też robiono badanie u zwierząt, że zwierzęta, którym podawano OPC, rozwijały dużo lepszy zarost, czy wzrost włosów, może tak to powiem, nie zarost. Czyli ich włosy były bardziej pełne, lśniące i odrastały w niektórych miejscach, gdzie po prostu ich było mniej, tam odrastały. Dlaczego? Ponieważ cebulki włosów również są słabo ukrwione. I kiedy to OPC tutaj dostarcza tej krwi, ta krew tam może lepiej się do tego dostać, ponieważ jest bardziej płynna, to dostarcza również wszystkie składniki odżywcze do tego miejsca, przez to włosy lepiej rosną i są również piękniejsze. Kolejną korzyścią, którą jeszcze mamy, to jest właśnie jelita. Ponieważ również zwiększa się tutaj dopływ krwi do śluzówki jelit i pomaga to w regeneracji właśnie też jelit. O tym już Wam pisałem w części pierwszej naszej książki. O tym właśnie, że o tych jelitach i o tym APC, jak się nie mylę. I to jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie właśnie przy autoimmunologii. Ponieważ autoimmunologia przeważnie zaczyna się od jelita, od złego jedzenia. I tu leży ten pies pogrzebany. I od tego się to tutaj zaczyna i się to sypie. Także bardzo ciężko jest wyjść z chorób autoimmunologicznych, nie zmieniając jedzenia i też się nie wspomagając, ponieważ są różne preparaty, które tutaj to wspomagają, odbudowy jelit. I jednym z nich jest właśnie OPC, które jest bardzo ważne, szczególnie jeszcze z witaminą C, żeby to działanie potęgować. Kolejna ciekawa rzecz to są oczy. Oczy również bardzo często mamy problemy z nimi, słaby wzrok, jakieś problemy z siatkówką itd., itd.
Tutaj również to sprawdzano, rzeczywiście OPC pomaga. Polepszało wzrok oraz również przy jakichś takich dolegliwościach różnych ocznych również pomagało, szczególnie przez to, że znowu zwiększało się to ukrwienie krwi. Dziwnie to zabrzmiało, ukrwienie krwi. Zwiększył się dopływ krwi, może do tego tak to powiem. I jak już tutaj przy tym jesteśmy, to zauważono również jeszcze pozytywny wpływ na zęby oraz na kości. Tak jak mówiłem, to są też słabo ukrwione elementy i ścięgna. Także tutaj przy dostarczaniu OPC zauważono, że to się poprawiało. Było mniej próchnicy, było mniej osteoporozy, ścięgna były lepsze i tak dalej, i tak dalej. Też po jakichś operacjach, tego typu rzeczach zauważono, że tylko przyspieszało się gojenie ran. Rany, które były jakieś, czy nawet i takie zwykłe, gdzieś się otarłeś, o jakiś kamień spadłeś z rowera, cokolwiek by się nie działo, OPC przyspieszało regenerację po prostu tych ran, czyli one się szybciej goiły, a przez to, że jeszcze ma to działanie antybakteryjne, chroniło też to częściowo przed wdaniem się jakiejś tam infekcji i tak dalej, czyli dodatkowo wspomagało nasz organizm tutaj przy tym jeszcze. Co jeszcze jest tutaj z ciekawostek? Z ciekawostek jeszcze mamy to, że ma bardzo fajny wpływ na mózg na przykład. Czyli jak ktoś ma jakieś problemy z pamięcią, zapomina bardzo często, z koncentracją, tego typu rzeczy, czy też problemy z układem nerwowym organizmu, gdzie on nie funkcjonuje całkowicie, chociaż tutaj bardziej zacząłbym od sprawdzenia poziomu B12, ponieważ to może być ten pierwszy problem tego, ale również zauważono, że OPC właśnie miało tutaj pozytywny wpływ i na mózg, i na układ nerwowy naszego organizmu, czyli lepiej to wszystko pracowało. Kolejna rzecz, alergie, moi drodzy, alergie non-stop. Mnie te pytania też zasypują o te alergie, alergia na pyłki, alergia na kota, alergia na psa, alergia na roztocza, alergia na, nie wiem, na trawę, na kurz. Tyle alergii. Na wszystko mamy dzisiaj alergie, gdzie kiedyś człowiek pracował na wsi i nic, nie miał żadnej alergii, nawet nie wiedzieli ludzie, co to jest. To też jest przez to uszkodzone jelito niestety, które tam po prostu przepuszcza to wszystko i dodatkowo te pakowanie jeszcze tych produktów spożywczych w to aluminium, gdzie na przykład ogórki kiszone czy sałatki, jak zapakuje Ci ładnie w aluminium, czy na grilla wrzucamy coś w aluminium, no to tak fajnie później się wchłania. Aluminium jest takim fajnym modulatorem, że tak to nazwę, układu odpornościowego, gdzie ono mu tam zadzwoni, na to zareaguj, w tym momencie Ci buchnie pyłki trawy, Twój mózg łączy fakty, czekaj, tu mi mówiło aluminium, że mam zareagować, tu mi przyszły pyłki trawy, no to mamy alergię gotową na trawę. Tak to bardzo szeroko opisałem na szybko, żeby to można było zrozumieć. No i co? No i właśnie OPC pomaga tutaj w hamowaniu histamin, czyli hamuje wydzielanie histamin w naszym organizmie, a histaminy są tutaj właśnie przede wszystkim odpowiedzialne za alergię, ponieważ wyrzut histaminy powoduje alergię. Oczywiście są też produkty spożywcze, które mają za dużo histaminy, jak na przykład wieprzowina i tak dalej, ale to już swoją drogą. W każdym bądź razie hamuje ten wyrzut tej histaminy. Następnie przy żylakach bardzo fajne efekty przynosi tutaj, czy to są żylaki na nogach i tak dalej, szczególnie właśnie z witaminą C, ale też i na żylakach odbytu, czyli tak zwane hemoroidy. Tutaj bardzo, bardzo fajne efekty to przynosi, tylko czasem trzeba tego OPC trochę więcej wtedy wziąć, niż tam po prostu ta jedna kapsułka dziennie, ponieważ to wtedy bardziej pomaga tutaj na to. I przy hemoroidach naprawdę bardzo fajne efekty były przy OPC. Wielu z Was mi to potwierdziło. No, co ja też miałem okazję sam na sobie sprawdzić, ponieważ kiedyś też miałem taki mały problem z tym. No cóż, złe jedzenie kiedyś u mnie królowało. Na nic nie patrzyłem. Wszystko miałem w nosie. I po prostu żyłem jak każdy. A tak się żyć nie powinno, bo prędzej czy później się to zemści. No i zemściło się też na mnie na przeróżne sposoby i później mi to zajęło kilka lat, żeby to wszystko odkręcić, co sobie wtedy nabazgrałem, że tak to powiem. Także OPC również przy hemoroidach bardzo, bardzo fajna opcja tutaj, pomocna dla nas. Jeszcze wrócę tylko na króciutko z powrotem do tych na skórę, ponieważ bardzo często zalecza się właśnie tutaj witaminę E, że ona jest bardzo fajna na skórę. Moi drodzy, OPC działa 20 razy mocniej niż witamina E.
To tak na marginesie jeszcze chciałem Wam dodać. Także, moi drodzy, to są takie pokrótce fajne jeszcze dodatkowe informacje na temat OPC, ponieważ tak jak mówiłem, już kiedyś mieliśmy jeden taki dosyć szeroki film na ten temat, ale temat jest naprawdę na tyle ważny, że postanowiłem jeszcze troszeczkę pouzupełniać pewne rzeczy do tego, żebyście mieli tutaj taki fajny całokształt tego, żeby Wam się to fajnie kształtowało. Także OPC dostaniecie kupić, myślę, że chyba wszędzie, jednak ja korzystam z tego OPC, już teraz od jakiegoś dłuższego czasu już z niego korzystam. Naprawdę bardzo fajnie się tutaj to sprawdza. Link do tego OPC Wam wrzucę w opis, gdybyście go szukali, czyli tutaj jak macie ten film, taki dziubeczek z tej strony, kliknijcie go sobie, rozwinie Wam się, tam znajdziecie, też przypięty komentarz go wrzucę, czyli zajrzyjcie ewentualnie w komentarze, tam go też znajdziecie, z którego ja tutaj korzystam, jestem z tego akurat zadowolony z tej firmy, bo naprawdę fajnie to działa, ale wybór Wy oczywiście macie sami, tylko tak jak mówię, nie dajcie się zwieść i nie kupcie sobie zmielonej pestki winogrona, bo to praktycznie, że nic nie da. Wyrzucone pieniądze w błoto. To musi być ekstrakt z pestek winogron. Nic innego. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne tutaj, żeby to było. Są też OPC oczywiście inne. Sosny można zrobić i tak dalej z innych, ale to musi być zawsze ekstrakt, a nie zmielona sosna na przykład, ponieważ kanciarzy nie brakuje na tym świecie i później Wy to testujecie i powiecie, no ale to na mnie nie zadziałało. No nie zadziałało, bo nie była to ta właściwa substancja, która miała zadziałać i dlatego nie zadziałało. Także miejcie to na uwadze, ponieważ jest wielu życzliwych ludzi, ale jest też wielu takich, którzy po prostu w dzisiejszych czasach szukają szybkiego zarobku i niestety mogą wykorzystać kogoś, kto po prostu wiernie wierzy komuś na słowo, a później wychodzą z tego takie niefajne sytuacje. Także link macie w opisie, jakbyście szukali, którego ja stosuję i za który jestem pewny. Ja tutaj Wam życzę miłego dzionka. Ja idę popracować. Film macie gotowy, przypomniany. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!